Cześć! Trochę nas na kanale nie było z wiadomych przyczyn. Podróże ostatnio albo nie były możliwe, albo bezpieczne, albo po prostu tanie. W końcu udało nam się kupić bilety do Bari za około 110 zł za osobę. Byliśmy tutaj 3 lata temu, spędziliśmy tutaj 3, może 4 dni, tym razem przyjechaliśmy na 3 dni. Wtedy bardzo nam się podobało. Jest kilka miejsc, których wtedy nie odwiedziliśmy, dlatego teraz chcielibyśmy to nadrobić. Dlatego na samym początku nie pojedziemy do Bari. Pojedziemy do miejscowości oddalonej od Bari o 80 km. Miejscowość ta nazywa się Ostuni. Pierwszą ciekawostkę, którą mogę Wam powiedzieć o Bari, a w zasadzie o lotnisku w Bari, to to, że jest ono imienia Karola Wojtyły od 2005 roku, a to ze względu na prośby okolicznych mieszkańców, aby właśnie lotnisko po śmierci papieża w kwietniu tegoż właśnie roku nazwać imieniem Karola Wojtyły, co wydaje mi się, że jest bardzo miłym akcentem. Jak wiadomo, Włosi, tak jak my Polacy, kochaliśmy papieża. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego idziemy z lotniska piechotką. Nie martwcie się, jeżeli chodzi o dojazd z lotniska do centrum miasta, jest on bardzo prosty, wystarczy skorzystać z pociągu, pójść na stację pod lotniskiem. Stacja nazywa się Bari Aeroporto. My, jak wiecie, lubimy tanie podróżowanie, dlatego idziemy na piechotkę do pierwszej stacji, która znajduje się 15 minut spacerkiem od samego lotniska. Stacja ta nazywa się Bari Europa i tym samym sposobem zaoszczędzimy 80% ceny biletów, a to dlatego, że bilet z samego lotniska kosztuje 5 euro, my zapłacimy jedyne euro 10, więc jak na 15 minut spacerku wydaje mi się, że darmowa pizza z 2 piwkami chyba warto. W drodze do Ostuni zatrzymaliśmy się w Polignano a Mare. Na początku zakładaliśmy kawkę, no ale wyszło trochę inaczej. Chcemy trochę pozwiedzać to miasto. Miasto słynie z klifów, na których zostało zbudowane, oraz z plaży, która znalazła swoje miejsce w wąwozie pomiędzy skałami, tworząc tym samym najbardziej rozpoznawalną plażę Apulli. Z Polignano a Mare pochodzi również pewien znany włoski piosenkarz, czyli Domenico Modugno. Myślę, że każdy z Was zna chociaż jeden jego hit. Zresztą posłuchajcie sami. Trapunto di stelle, volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. Trochę skłodniliśmy, odwiedziliśmy więc Foca Zebir. Słyszeliśmy, że w miejscu tym można zjeść najlepszą focaccię w całym Polignano a Mare. Focaccia to nic innego jak przekąska, która głównie zrobiona jest z ciasta takie jak używamy do robienia pizzy, z tym, że jej głównym składnikiem to oliwa i sól. W zależności od regionu Włoch, w którym oczywiście jesteśmy, w grę wchodzą również różne dodatki. Tutaj najpopularniejsza to focaccia ebarese, czyli właśnie ta, którą mam w ręku. Składa się z pomidorków koktajlowych oraz oliwek. Focaccia nie tylko jest pyszna, ale jest również tania. Ta focaccia kosztowała jedne 1,5 euro.
Już prawie dotarliśmy do Ostuni. A dlaczego prawie? Dlatego, że pociąg, choć zatrzymuje się na stacji w Ostuni, to stacja ta jest oddalona od centrum jakieś 3-4 km. Dlatego ze stacji dojedziemy do samego centrum pociągiem. Bilety już kupiliśmy. Możecie je dostać w tym barze tuż za mną. Jeden bilet kosztuje 90 eurocentów. Cześć, jak widzicie dotarliśmy już do Ostuni. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj około godziny 7. Wczoraj już byliśmy dosyć zmęczeni po zwiedzaniu Polignono a Mare, a to też ze względu na to, że nasz dzień zaczął się już o 3:30 nad ranem. Mieliśmy bardzo wczesny lot. Chodźcie, zobaczcie, jakie mieszkanie sobie zarezerwowaliśmy. Mieszkanie to takie typowe mieszkanie, gdzie mieszkali kiedyś mieszkańcy Ostuni. Co je cechuje, to to, że są tutaj białe ściany, które kiedyś były malowane wapnem. To miało przede wszystkim też odstraszać różne choroby. I mega grube ściany, dlatego mieliśmy problem z internetem, nie ma tutaj też Wi-Fi, ale to dobrze, mogliśmy sobie na spokojnie trochę odpocząć. Wczoraj za bardzo nie zwiedzaliśmy, zrobiliśmy taki krótki rekonesans w drodze do sklepu, więc zabieramy plecaki i zaczynamy zwiedzanie, a następnie jedziemy do Bari. To właśnie dlatego Ostuni nazywane jest Białym Miastem. Ostuni góruje 218 metrów nad poziomem morza. Są dwie teorie, które mówią, dlaczego ściany domów zostały bielone na biało. Jedna mówi o tym, że już wcześniej ściany zostały bielone wapnem, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów. Druga mówi o tym, że w czasie II wojny światowej ściany domów były malowane na biało, dlatego że szpitale również były malowane na biało, żeby uniknąć bombardowań. Być może właśnie z tego powodu Ostuni przetrwało w takiej formie, którą możemy podziwiać do dziś. Właśnie skończyliśmy zwiedzanie Ostuni. Czekamy na autobus, którym dotrzemy na stację kolejki, a następnie wsiądziemy w pociąg do Bari. Musimy przyznać, że Ostuni bardzo nas tam urzekło. Jest to miejsce, które naprawdę warto odwiedzić.
czuć tutaj historię. Nie ma tutaj zbyt wiele takich głównych atrakcji, miejsc, na których zwiedzenie musielibyśmy przeznaczyć strasznie dużo czasu. Jest tutaj główny cel, to było Stare Miasto, które naprawdę warto powoli, przechadzając się tymi wąskimi uliczkami, obserwować, poznawać. Warto sobie gdzieś przysiąść na espresso i po prostu napawać się tym miejscem, otoczeniem, w którym jesteśmy. To chyba właśnie chodzi w Ostuni, chociaż powiemy szczerze, że myślałem, że jest to miejsce bardziej takie surowe, gdzie nie ma dużo turystyki, ale jest to miejsce porównywalne do Polignano a Mare. Mimo tego warto tutaj przyjechać, spędzić tutaj właśnie dzień lub kilka godzin i po prostu czerpać przyjemność z miejsca, w którym jesteśmy. A teraz już pora, abyśmy dotarli do Bari. Kupując bilet, nie zapomnijcie go skasować, przedziurkować, dlatego że bilet nieskasowany jest nieważny. My spotkaliśmy się z dwoma rodzajem biletu. Jeden to mały, ten właśnie, który trzymam w dłoni, drugi dużo większy. Myślę, że zobaczycie też na tym filmiku, więc oba te rodzaje biletów należy skasować przed wejściem do pociągu. Cześć, witajcie w Bari. W Bari wynajęliśmy sobie nocleg, który mieści się pomiędzy Bari Vecchia, czyli Starym Miastem, a plażą, na którą właśnie się udajemy. Jest gdzieś pomiędzy tymi dwoma punktami orientacyjnymi. Myślę, że mamy gdzieś 10 minut do Starego Miasta, 10 minut na plażę. Za nocleg zapłaciliśmy jakieś 80 euro, 82 euro za 2 doby ze śniadaniem, z tym, że śniadanie nie jest w tym samym obiekcie, w którym mamy nocleg, a w kawiarni na rogu. Zaraz sobie zobaczycie, jak wygląda plaża w Bari. Może nie jest ona tak ładna jak w Polignano a Mare czy w innych miejscach. Raczej osoby, które są nastawione na plażowanie, nie będą szczególnie zachwycone. No ale cóż, taka plaża, tym bardziej, że Bari nie należy do małych miejscowości. Jest to jedna z największych miejscowości położonych nad Adriatykiem po tej stronie wybrzeża, czyli po włoskiej stronie wybrzeża. I jest to drugie co do wielkości miasto na południu, zaraz po Neapolu. Muszę wam powiedzieć, że Adriatyk w październiku wciąż cieplejszy niż nasz Bałtyk w środku sezonu.
Tuż za mną znajduje się najważniejszy budynek w całym Bari, czyli Bazylika Świętego Mikołaja, którego relikwie zostały sprowadzone tu przez Normanów w XI wieku. Wewnątrz została pochowana również królowa Polski, Bona z rody Stworzów, wdowa po Zygmuncie I Starym. Wewnątrz znajduje się jej nagrobek, który ufundowany został przez Annę Jagiellonkę. Na nagrobku można zauważyć rzeźbę świętego Mikołaja, patrona Bari, oraz świętego Stanisława, patrona Polski. Co jeszcze w Bari jest takiego niezwykłego, a to, że to miasto niczego nie udaje. Stare miasto, chociaż naprawdę jest stare, to tętni życiem. Można tutaj spotkać starszych panów, którzy grają w karty bez żon. Można znaleźć żony tych starszych panów plotkując przed swoimi domami. Można tutaj kupić smażoną polentę. Można zauważyć, jak na miejscu robi się tutejszy makaron, czyli orgietta. Można się przejść, można się zgubić. Wydaje mi się, że naprawdę, nie wydaje mi się, jestem przekonany, że warto tutaj przyjechać. Pewnie wielu z Was zastanawia się, jak to jest z podróżowaniem w czasach epidemii. No więc zacznę od początku. Żeby dostać się do Włoch, trzeba wypełnić formularz lokalizacyjny. Należy go wydrukować, uzupełnić, podać dane, gdzie się wybieramy, z jakiego kraju, czy nie mieliśmy kontaktu z osobą zarażoną, czy sami nie mamy objawów koronawirusa. Warto też się zaznajomić z informacją odnośnie regionu Włoszech, do którego jedziemy, dlatego że na przykład Sycylia, Sardynia czy właśnie Apulia mają swoje własne dodatkowe formularze do uzupełnienia. My musieliśmy formularz uzupełnić online, następnie wydrukować, mieć go cały czas ze sobą na wypadek kontroli i jeszcze wysłać do najwyższego oddziału sanitarnego. Czego? Tak, do najbliższego oddziału sanitarnego do okolicy miejsca, gdzie będziemy mieć pierwszy nocleg, czyli było to Brindisi, jako że jest bliżej Ostuni niż Bari. Oczywiście w samolocie, na lotniskach i w pociągu należy cały czas mieć ze sobą na sobie nałożoną maseczkę, czyli w środkach transportu publicznego. Jeżeli chodzi o spacerowanie na świeżym powietrzu, to te maseczki nie są wymagane. Wymagane są natomiast w miejscach, gdzie pojawia się już wiele osób. Tam, gdzie byliśmy wczoraj na Starym Mieście, również mieliśmy maseczki założone. Są też porozstawiane płyny dezynfekujące, więc nie ma problemu, żeby sobie zdezynfekować ręce. Pewnie też zastanawiacie się, czy jest w ogóle sens, żeby podróżować teraz, czy nie lepiej poczekać. No, na to pytanie jednak nie będę w stanie Wam odpowiedzieć, dlatego że każdy musi je podjąć samodzielnie, czego oczekuje. Na pewno wyjazdy nie wyglądają tak samo, jak wyglądały wcześniej, to znaczy jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że jedziemy gdzieś i się raczej niczym nie przejmujemy, że nasz urlop to czas bez troski
Jednak w obecnych czasach tak do końca beztroski nie jest. Trzeba się cały czas pilnować na każdym kroku, więc po prostu jest jak jest. Trzeba się przyzwyczaić do nowej rzeczywistości. Także to chyba na tyle, jeżeli chodzi o opowiadanie o tym, jak wygląda podróżowanie w obecnych czasach. I my już idziemy na lotnisko, więc chciałem powiedzieć tak jak zawsze, do zobaczenia wkrótce. Chociaż ostatni raz tak powiedziałem w lutym, a mamy już październik, więc powiem tylko tyle. Do zobaczenia.